Czy lot w klasie biznes może być lepszy od British Airways? W poprzednim odcinku leciałem British Airways z Londynu do Warszawy, a dziś sprawdzam polskie linie lotnicze LOT na trasie Warszawa-Londyn. Jak wyglądają saloniki lotu? Jak wygląda jedzenie na pokładzie? Kto wypada lepiej? Jak dla mnie, Round 2. jestem na lotnisku Warszawa-Chopin. Druga część wideo, w której to polecę tu z Warszawy do Londynu klasą biznes, natomiast będzie to lot, jak już dobrze wiecie. Chodźmy teraz na terminal. Samolot mam o 20, jest niecała 15, więc mam dużo czasu na zwiedzenie tego lotniska. Bilet kosztował mnie 180 funtów, czyli około 900 zł. No, jestem tak szybko, że nie ma jeszcze mojego lotu. Podobnie jak na lotnisku w Londynie, lecąc klasą biznes, w cenie biletu mam fast track. W Londynie byłem też 4 godziny przed odlotem i mogłem oddać bagaż. Czy tutaj będę miał taką możliwość na tyle godzin przed? Zaraz się okaże. Tam były bramki do oddania bagaży w zwykłej klasie, a tutaj jest, jak widzicie, lot business class. Dzień dobry. Mój lot jest o godzinie 20. Czy już mogę oddać bagaż rejestrowany? Oczywiście, że tak. Super, świetnie. Paszport, proszę. Paszport, tak? Proszę bardzo. Proszę pierwszy bagaż na taśmę. 26 kg. Leci w biznesie, także to nie jest problem. Jak wygląda bagaż podręczny? Bagaż podręczny do oznaczenia. Proszę bardzo. Przepraszam, pan w biznesie. Okej. Ale żeby nie przeszkadzali tam w gejcie, No dobrze, nie ma problemu. już będzie widać, że to jest bagaż Jasne. biznesowy. Okej. Układowa, wydrukować. Nie, mam na telefonie, nie mam potrzeby. Proszę bardzo. Super. Paszport i potwierdzenie. To schowam do środka. Czy to wszystko? Dziękuję bardzo, wszystko. Dziękuję. Proszę. No, także to wszystko. Bagaż oddany, więc to najważniejsze. Nie zauważyłem tutaj stanowisk do oddania bagażu dla biznes klasy, żeby zrobić to samemu. Prawdopodobnie są tylko i wyłącznie stoiska z obsługą. Zapytałem panią z obsługi i potwierdziła, że nie można samemu oddać bagażu, czy w ekonomicznej klasie, czy w biznes klasie, więc zawsze to będzie obsługa. Szukam najważniejszego miejsca na tym lotnisku, czyli tarasu widokowego. Niestety nie widzę tutaj żadnych informacji, żadnych kierunków, dokąd mam się udać. Gdy przylatywałem tutaj, to będąc na przylotach, widziałem strzałeczki z kierunkiem taras widokowy. Tutaj nie widzę. Dzień dobry. Ja mam krótkie pytanko. Na taras widokowy, jak ja mam dostać się tam? Długa odpowiedź. Oj, jak przyleciałem, to widziałem kierunkowskazy, a teraz nie widzę nigdzie. Na dół, na zewnątrz. Cały czas walimy wzdłuż muru z tyłu. Okej? W prawo, do końca muru, do końca ściany, okrążamy i na górę wjeżdżamy windą. Czyli generalnie w tamtym kierunku gdzieś. Dobra, dziękuję. No i okej, są informacje. Taras widokowy. Dziękuję. Czyli zszedłem na dół po to, żeby jechać do góry. Taras widokowy. Jest taras widokowy, proszę bardzo. Zakaz lotów dronami. No i widok na całą płytę, pas startowy. Co można tutaj poczytać? Jakie samoloty latają na lotnisku Chopina? I zapewne dowiemy się też coś o historii, prawda? Lotnisko Chopina w Warszawie to największy i najważniejszy port lotniczy w Polsce. Oficjalnie działa od 1934 roku, kiedy otwarto je jako port lotniczy Warszawa-Okęcie. Nazwę Chopina lotnisku nadano w 2001 roku na cześć słynnego kompozytora. Jest najruchliwszym lotniskiem w Polsce i jednym z 30 najbardziej obciążonych w Europie, obsługując 22 miliony pasażerów rocznie. To prawie 40% całego ruchu lotniczego kraju. W swojej historii kilkukrotnie ustanawiał rekordy ruchu pasażerskiego, a latem potrafi odprawić ponad 2 miliony podróżnych w jednym miesiącu. Dziś Chopin to nowoczesny port z jednym terminalem i setkami połączeń krajowych oraz międzynarodowych, od Europy po Bliski Wschód i Azję. Tak jak słyszeliście, nasze lotnisko narodowe jest lotniskiem z tradycjami. Bardzo długi taras. No i koniec tarasu widokowego z przejściem tylko dla personelu. Także całkiem spory. Można sobie popatrzeć, jak startują i lądują. Zresztą no to jest miejsce do odwiedzenia dzieci ze szkół. I za darmo, dostęp jest za darmo, więc całkiem taka fajna atrakcja. W Londynie na Heathrow kiedyś był taras widokowy, ale on został zamknięty ze względu bezpieczeństwa. A propos wycieczek, to prawdopodobnie teraz właśnie przyszła wycieczka szkolna na odwiedzenie tego miejsca. Widać, że taras widokowy na lotnisku Okęcie wciąż żywy.
Taka mini atrakcja tego lotniska. Dajcie znać w komentarzu, czy wy byliście na tym tarasie widokowym i czy oglądaliście płytę lotniska Warszawa-Okęcie z tego punktu. Wracam z powrotem na odloty i zobaczymy, jak działa fast track i szybkie przejście przez odprawę bezpieczeństwa. W strefie A i w strefie B znajduje się standardowa odprawa bezpieczeństwa. Ja natomiast kieruję się na odprawę bezpieczeństwa szybką, fast track, strefę D lotniska, bo strefa D jest okupowana przez LOT. Ok, czyli są dwie kontrole bezpieczeństwa w strefie A, B i tutaj w strefie D. Kolejna, która jest tam na samym końcu, czyli w okolicach właśnie tutaj, gdzie LOT ma swoje stanowiska i to jest fast track, tutaj gdzie będę za chwilkę wchodził. Jest stanowisko, gdzie każdy może sobie dokupić to szybkie przejście, czyli ten fast track, czyli fast track. Sam fast track kosztuje 45 zł, sam salonik kosztuje 190 zł, fast track z salonikiem 210. Także każdy może skorzystać z tej opcji fast track. Czas wbić. No i okej, po bezpieczeństwie i wchodzimy na terminal. Heathrow jest narodowym lotniskiem angielskim, tak samo jak Okęcie. Lotnisko Chopina też jest narodowym naszym lotniskiem, więc można to porównywać. Troszeczkę minus, nie ma mapy z rozpiską, gdzie jakie sklepy są, gdzie jakie saloniki, więc pierdółka, ale warto zaznaczyć. No ale nie czepiam się, tylko porównuję. Tak samo jak London Heathrow jest głównym lotniskiem British Airways, tak samo lotnisko Chopina jest głównym lotniskiem LOT-u. Zupełnie nie czuje się to, że jest się klientem LOT-u. Zupełnie nie widać po tym lotnisku, że jest to główne lotnisko naszych polskich linii lotniczych. Zupełnie nie mam z tym problemu. Natomiast porównuję do lotniska Heathrow. A saloniki w tamtą stronę. Idziemy za znakiem. Saloniki. Zapraszamy do dołu, więc idziemy na dół. Czyli jak widzicie, jest to salonik Preludium Executive Lounge. Dzień dobry. Mam pytanie, prawdopodobnie źle trafiłem. Saloniki LOT-u, Jeden jest przy gejcie 25, a drugi jest za kontrolą paszportową. czyli to jest salonik ogólnodostępny dla wszystkich lotniskowy. I jaka jest cena wejścia do 190 zł 190 zł. od osoby. Ok, czyli taka sama cena jak przed wejściem, przed fast trackiem. Dobra, bardzo panu dziękuję. Do widzenia. Także jest to salonik lotniskowy, dostępny dla wszystkich użytkowników lotniska za drobną opłatą 190 zł. Czyli teraz pójdziemy sobie do saloniku. Prawdopodobnie będzie to Polones i on mieści się tutaj w tej pierwszej jakby części. Natomiast ja dzisiaj lecę do Londynu, a Londyn nie jest Schengen, więc na terminalu non-Schengen będzie salonik Mazurek. Ok, czyli tutaj jest Mazurek, a tutaj u góry jest Polones. Czyli najpierw idziemy do Poloneza. Jestem przed salonikiem Polones. Dzień dobry. Czy ja mogę skorzystać z tego salonika? Jeśli mogę zerknąć? Oczywiście. Tak, może pan. Dobrze, czy musi pan coś zaskanować? Tak, poproszę tutaj. Okej, ogarnięte. Czyli jesteśmy teraz właśnie w saloniku Polones. Przejdę sobie po prostu naokoło, zobaczyć co z czym i do czego. Jak to się przedstawia, jak to się prezentuje. Lodówka z napojami. Plus za nasze polskie produkty. Do tego desery. Kawa, batoniki. I to batoniki sygnowane lotem. Super. Lodówka z wodą, tu stronianka, pieczywo. No i tutaj mamy na ciepło jedzonko, czyli zupa jarzynowa, ryże, kalafiory, ziemniaczki, kurczak biryani, tagin, kakłażana, morszczuk w oliwie cytrynowej. Okej. Plus na zimno ryba, łosoś, sery, plus wędliny. Także tak to właśnie wygląda, taki kącik. Czyli bardzo podobnie jak na Heathrow. Przejdźmy teraz w drugą strefę. Tutaj kolejny automat z kawą, słodkości i mleczko. Kolejna lodówka. Ok, czyli po prostu skopiowane dokładnie to samo, co było przed chwilą. Plus do tego tutaj widzę, że jeszcze są owoce, świeże pieczywo, zupa jarzynowa. No tak, wszystko dokładnie tak samo. Czyli są dwa takie punkty, w których można sobie załadować jedzonko na talerz. Dosyć spore obłożenie, jest dosyć sporo ludzi. Tutaj takie miejsce, nazywa się to Relax Spot by Phenom. Ok, zobaczmy tutaj cennik, jak to wygląda, co to jest. Od 10 do 18. Dzień dobry. Czymś panu pomóc? Tak, chciałbym się zapytać, cóż to jest za strefa? To jest beauty lounge. Czy każdy gość Tak, może każdy skorzystać? pasażer. Każdy pasażer, tak? I jak długo trwa taki zabieg? 30-40 minut.
Dobrze. Jak szybko trzeba się rezerwować? Tak jak jest napisane, nie prowadzimy wcześniejszych rezerwacji. Czyli po prostu z biegu przychodzę i okej, bardzo Pani dziękuję. Trzeba coś zjeść. Co jeszcze tylko trzeba dodać? Bardzo mało miejsca. Może nie tyle, że bardzo mało miejsca, co bardzo dużo ludzi. Bo sam salonik nie jest wcale jakiś mały. Powiedzmy, że jest troszeczkę mniejszy niż w Londynie na Heathrow. Ale koniec końców nie jest jakoś super mały, natomiast bardzo, bardzo dużo ludzi. Co ja wziąłem sobie do jedzenia, to wziąłem sobie ziemniaczki plus kalafior. Rybka. To po środku, nie mam pojęcia co to jest. No i kurczak. I cóż, posmakujmy. Kalafior zrobiony, bardzo al dente, co mi odpowiada. Posmakujmy kurczaka. Spoko, poprawny kurczak. Ryba średnia. No i druga sprawa, bakłażan z warzywami, ogólnie takie warzywne danie. Wegetariańskie można powiedzieć, bądź wegańskie. Co jeszcze zauważyłem, to to, że w tym saloniku alkohol nie nalewa się samemu. Jest barman, który stoi za barem i robi drinki. Musimy sprawdzić Wi-Fi na lotnisku, a dokładnie w saloniku, w którym się teraz znajdujemy. A tak się przedstawia prędkość w saloniku Polones oczywiście. Czyli można powiedzieć, że około 25, no powiedzmy, że około 30 mega downloadu, a uploadu pozytywnie, też około 30. Wystarczający do tego, by móc normalnie działać, czy to z komputerem, czy z rozmową wideo. Dwa pytania. Czy można skorzystać z prysznica? Można. Bardzo proszę, na końcu korytarza po prawej stronie. Super. I teraz kolejne pytanie. Czy będąc klientem lotu, ale w klasie ekonomii, czy mogę wykupić dostęp do saloniku? Tak. W jakiej cenie? Jeżeli to jest połączenie niekrajowe, Okej. bo na krajowych połączeniach nie możemy sprzedać wejścia, jest to 230 zł. Okej, świetnie. Bardzo dziękuję. Ewentualnie zachęcam, jak ktoś ma powiedzmy srebrną kartę i chce zabrać gościa, to zachęcamy do wymienienia mil na takie wejście. Rozumiem, Poprzez jasne. kontakt z Punkty. Mason bądź programem Oczywiście. lojalnościowym, którym Świetnie. korzysta. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Teraz udajemy się do prysznica. Taki oto klucz. Tak to wygląda właśnie. Jest to bardzo małe pomieszczenie. Sama kabina prysznicowa wygląda w ten sposób. Kosmetyki są sygnowane z lotu. I co mogę powiedzieć, to absolutny brak jakiejkolwiek pleśni, moldu, tak jak to było na Heathrow. Ogólnie rzecz biorąc, zobaczcie, ja tak stoję, tu są już drzwi, ja stoję tak i tu już jest prysznic. Zdecydowanie jest to dużo mniejsze pomieszczenie, natomiast raz, że tutaj pachnie, a dwa, no wygląda to dużo lepiej niż na Heathrow. Standard powiedzmy, że jest dużo lepszy. Czyście jest po prostu. Za to plus. Co jeszcze jest, to zestaw dentystyczny razem z pastą do zębów. Tu na dole jest ręcznik. I wychodzimy z prysznica. I taka toaleta. Plus umywalka i suszarka do włosów. I kosmetyki. Super, że sygnowane lotu. A jaka to jest produkcja? Kto to robi? Poczuj zew. Warszawa. Także tak się prezentuje właśnie prysznic w saloniku Polones. Z tyłu za mną, jak będę przechodził, tam właśnie jest bar. O właśnie, tam jest bar. I tam pan polewa alkohole. Bardzo dziękuję, do widzenia. No tak wyglądał właśnie salonik Polones. Co myślicie? Lepiej, gorzej niż na lotnisku London Heathrow? Przejdźmy teraz przez kolejną kontrolę paszportów. Wejdźmy do strefy non-Schengen, bo Londyn jest właśnie w tej strefie. Zwykła brameczka, podejrzewam na każdym lotnisku, a na pewno jak w Gdańsku, bo my latamy z Gdańska zazwyczaj. Szanowni Państwo, to jest ostatnie wezwanie dla pasażerów podróżujących do Mediolanu. Prosimy o pilne zgłoszenie się do wyjścia. Salonik Mazurek znajduje się na dole Etuda. Dokładnie tak samo tam, gdzie byłem w strefie Schengen. To jest salonik ogólnodostępny dla wszystkich pasażerów, a zaraz obok znajduje się Mazurek. Mazurek, czyli salonik w strefie non-Schengen dla klientów LOT. Dzień dobry. Bardzo dziękuję. No i dobra. Ale tu jest spokój. Tu jest spokój i nie ma ludzi. Ten salonik jest zaraz przy płycie lotniska, zobaczcie. Także jeszcze lepszy widok niż z tarasu widokowego. Obejdźmy teraz i zobaczmy, jak to wygląda w saloniku Mazurek. Lodóweczka, cydr, Fanta, Sprite, cola. No oczywiście owocki, woda, kawa. No i taka wyspa, gdzie można sobie skomponować zimny posiłek, pieczywko
I w Bemarach dokładnie to samo, co w saloniku Polones. Plus zupa jeżynowa. Zauważcie, nie widziałem tego w Polonezie. Jest lodówka Pinty. Nie ma niestety mojej ulubionej Pinty, czyli Atak Chmielu, ale okej. No i tutaj mamy już dostęp do alkoholi nieograniczony. Nie ma barmana, tylko samemu polewamy sobie to, co chcemy. Plus do tego piwko, żywiec i Heineken. A i oczywiście też jest szampan. Dokładnie podobnie jak na lotnisku w Londynie. Dużo mniejszy, bardzo mały. Powiedziałbym, że wręcz kameralny salonik. Chodźmy teraz do toalety. Ładnie pachnie. To jest na duży plus. Dokładnie te same kosmetyki. 2 umywaleczki. To prawdopodobnie jest odświeżać powietrze. Czyli to właśnie tak pachnie. Kwiaty. No, tak to wygląda. Czysto, pachnąco i przyjemnie. Taka ciekawostka to Wi-Fi w pierwszym saloniku Polones i Wi-Fi w saloniku tutaj Mazurek jest dokładnie takie samo, więc po prostu łączy się automatycznie. Ogromny plus za to. Sprawdźmy, jaka jest prędkość. Okej. Czyli prędkość internetu 220 i 200 uploadu. Super. Na razie opuściłem lokal. Z tego, co słyszałem, to jest tutaj palarnia, więc kolejny plus. Może nie tyle dla linii lotniczych LOT, jak dla samego lotniska. A póki co parę osób doszło do saloniku Mazurek. Cisza, spokój. Tam chyba w ogóle muzyka nie gra, więc jest bardzo cicho. W tej części lotniska widzę, w tej strefie Dom Schengen też jest bardzo cicho. Czuć dym papierosowy, więc okej, już widzę palarnię. Czyli to jest palarnia taka sama jak na lotnisku w Poznaniu. Czyli to jest taka kabina, to nie jest na zewnątrz niestety. Także tak to właśnie wygląda taka palarnia. Wchodzimy do prysznica. Dostałem kluczyk, dokładnie taki sam, na takiej samej zasadzie. No i co? I to już to wygląda świetnie. Dużo większe pomieszczenie. Kabina fajna, szeroka. Też są kosmetyki z logiem, odświeżacz powietrza, plus suszarka, umywaleczka tutaj i tu bardzo ciekawa rzecz i zestaw dentystyczny. Powiem to jeszcze raz, bo porównanie do tego, co było w Londynie i to widać, że to nie jest świeże, że to nie są jakieś nowe rzeczy, natomiast bardzo przyjemnie, czysto i fajnie. Najnormalniej w świecie odświeżę się i widzimy się z powrotem w saloniku. Odświeżony i można teraz sobie na spokojnie usiąść i poczekać na lot. Po prysznicu mam miał ochotę na jedzenie. Woda wyciąga. Pompodowałem sobie taki właśnie zimny talerz z papryczkami, z salami, z serem, z sushi, z camembert. Właśnie podszedł do mnie pan z obsługi i powiedział, że niestety samolot będzie opóźniony o około 20-30 minut. Stwierdzam, że czas wziąć coś słodkiego. Co my tu mamy? Zobaczcie. Same dobre rzeczy. Sprawdźmy, co to jest. Truskawkowy taki musik. Delikatny. A tutaj czekoliken. No jest ok. 19:25. Dostałem maila potwierdzającego, że te 15 minut samolot jest opóźniony i nowa godzina wylotu to nie jest 20:15, tylko 20:30. 19:40. Ja najnormalniej w świecie sobie po prostu idę zobaczyć, jak to wygląda od strony bramek. Także chodźcie ze mną. Idziemy do bramki. Dziękuję bardzo, do widzenia. Czas szukać bramki 21N. 21N, tu jest 28, w końcu zaczynają wpuszczać. Dzień dobry. Ja wezmę paszport pański. Bardzo dziękuję. Mamy 20:11, chodzę do samolotu. Dzień dobry. Dzień dobry. Polskie linie lotnicze, ogólnie biznes klasa w locie. Miejsce wygląda w ten sposób. Tak wygląda fotel. A obok fotel, jak był w British Airways, był stoliczkiem, tak tutaj w ogóle nawet stoliczka nie ma, więc jest po prostu puste miejsce. Boeing 737 MAX 8. Shop more. Czyli tu normalnie kosmetyki, czyli co będą chodzić i będą sprzedawać. No, zobaczymy. I tu mamy magazyn lotowski, cała flota. Siatka połączeń. Tym razem lecę w pierwszym miejscu, czyli przede mną nie ma stolika, więc stolik muszę sobie zbudować sam. Taki stoliczek.
Jest godzina 20:48. Właśnie zostajemy wypychani. Godzina 20:56 i żegnamy lotnisko w Warszawie. Dziękuję. Chusteczka nawilżana. Przepraszam, dziękuję bardzo. Mam pytanie, czy na pokładzie jest Wi-Fi? Znaczy to nie jest wielki problem, ale okej. Nie mamy, ale pracują nad tym. Okej, super, bardzo dziękuję. Niestety, ale nie ma Wi-Fi, więc dosyć mocny minus, jeśli chodzi o lot i porównanie do British Airways. Otrzymałem taki obrusik. Dziękuję bardzo. I dostałem menu. Jaki mamy wybór? Lunch, kolacja, krewetki z aromatyczną sałatą z selera na przystawkę, soczyste policzki wołowe w sosie demi-glace, podane z polentą z kaszy i pieczonymi warzywami, lub szpinakowe gnocchi z salsą pomidorową i serem ricotta, tarta czekoladowa wiśniowa na deser. Alkohole, wybór wina białego i czerwonego, wino musujące, wódka biała oraz smakowa, koniak, likier, whisky, gin. Okej, spoko. Poproszę kole zero, jeżeli jest. Bardzo dziękuję. Nie, naprawdę dziękuję. Dynia w czekoladzie, bardzo dobra. No okej, przekonała mnie pani. Dziękuję. Pani przekonała mnie do pestek z dyni. Podobno bardzo dobre. Bardzo dobre. Jasne. Bardzo dziękuję. Może tą bułeczkę poproszę. Ja wezmę. Dziękuję bardzo. Nie, to wszystko, dziękuję. Do wyboru były albo gnocchi, albo policzki wieprzowe. Ja wybrałem policzki wieprzowe. Naczynie jest bardzo, bardzo gorące. Też jest to ceramika. Na przystawkę 2 krewetki. Główne danie to policzki wieprzowe. No i deser. I sztućce. O! Szacun, sztućce lotowe. To znaczy sygnowany lot. Smacznego! Dobra, zacznijmy od krewetek. To są krewetki z aromatyczną sałatką z selera. Ugotowana, ale wyczyszczona, spoko. Poprawne, bardzo dobre. A sprawdźmy teraz bułeczkę. To jest bułka Graham przede wszystkim. Natomiast mam obawy co do jej świeżości, niestety. Przelatujemy właśnie nad ogromnym miastem. 21:40, czyli prawdopodobnie będzie to Berlin. Nie wiem, czy widać coś z tej kamerki, czy nie, ale miasto wielkie. Dobra, ale nieważne miasto. Zacznijmy jeść policzki wołowe. Soczyste policzki wołowe w sosie demi-glace, podane z polentą z kaszy i pieczonymi warzywami. No dobrze, słuchajcie, zjadłem. Dobre to było, dobre. To nie było och ach. Łosoś w British Airways też nie było och ach, ale wolę łososia niż te policzki wołowe. Zobaczymy teraz deser. Tarta czekoladowo-wiśniowa. Wiśnie, więc tutaj mnie kupili. Także dziękuję bardzo. Myślę, że porównywalnie. I kwestia podania, no brusik, więc to zupełnie na plus. Fajnie, przyjemnie. Polecam. Zobaczymy, jak wygląda toaleta w Boeingu firmy LOT. No, zobaczymy, w jakim stanie jest toaleta. Chodźmy. Wchodzimy. Okej. Hops. Wielkość toalety w Boeingu, a w Airbusie dokładnie taka sama. No i toaleta jest chyba troszeczkę w lepszym stanie. Kosmetyki są sygnowane dla lotu. Tak to wygląda tutaj. No ja robię swoje, co trzeba zrobić i wracam na miejsce. Także tak, zdecydowanie w lepszym stanie. 7 lat, no. Nie wiem jaka jest żywotność samolotów. Widziałem niekiedy samoloty, które latają po 20 lat. Chyba i więcej, więc myślę, że ten Boeing jest dopiero, powiedzmy, w wieku szkoły podstawowej. 22:06, niecała godzina i będzie lądowanie. Mam nadzieję, że to widać. Lecimy właśnie nad Londynem.
No, zobaczmy jak pójdzie polskiemu kapitanowi. Z tego co pamiętam, British Airways kapitan dosyć mocno uderzył, a tutaj no, podobnie. Proszę Państwa, planowaliśmy na lotnisku wyciągamy, jest godzina 22:07. Na razie ponownie spotkać się na pokładach naszych samolotów. Ważności podróżujesz polskimi lotnicze loty. Dziękuję, dobranoc. Udało się. Oto koniec mojej podróży. Myślę, że czas na porównanie. Biorąc wszystko w całość, to obydwa loty, obydwoma firmami były bardzo podobne. W skład pakietu wchodziło przede wszystkim 2 32-kilogramowe bagaże, mały bagaż podręczny, fast track na lotnisku, do tego dostęp do saloników i dokładnie taka sama sytuacja w British Airways i taka sama sytuacja w locie. Jeśli chodzi o cenę, to 206 funtów zapłaciłem za lot British Airways, 180 funtów zapłaciłem za lot polskimi liniami LOT. Czyli bardzo cena zbliżona, lot troszkę tańszy. Widzieliście tę podróż tymi dwoma liniami. Jestem ciekaw, co myślicie na ten temat. Która linia bardziej Wam się spodobała? Czy był to British Airways, czy był to LOT? Jak dla mnie nie ma chyba jednego wygranego. Dużym minusem był brak Wi-Fi na pokładzie lotu. Jednym z minusów był stan sanitariatów tutaj na lotnisku Heathrow, w salonikach British Airways. Jeśli chodzi o jedzenie, każdy ma swoje podniebienie. Sposób podania uważam, że w obydwu lotach bardzo dobry. Serwis, obsługa bardzo podobnie. Samoloty Airbus, Boeing, obydwa nie najnowsze. Na minus ta łazienka w samolocie British Airways. Myślę, że ogólnie rzecz biorąc dałbym obydwom lotom mocne 8 na 10. Był to mój pierwszy w życiu biznesowy lot. Nigdy wcześniej nie leciałem taką klasą. Nigdy wcześniej nie korzystałem z saloników. Ewentualnie mógłbym dać 8,5 dla British Airways. Tylko i wyłącznie dlatego, że to Wi-Fi na pokładzie i sam terminal na Heathrow bardzo skupiony na British Airways. Tam było widać, że było się klientem British Airways. Wydaje mi się, że gdyby polskie linie lotnicze, zarówno w salonikach, jak i w samolocie, oferowały do jedzenia polskie potrawy, polskie przysmaki, myślę, że podskoczyłoby to do wysokiej 9. Także tak to wygląda. Ja jestem ciekaw Waszej oceny. Napiszcie, jak oceniacie obydwie firmy. I ja teraz muszę dostać się na parking dokładnie tym samym sposobem, jak przyjechałem tutaj na lotnisko, czyli tymi autonomicznymi kapsułami. A na tą chwilę bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że podobało Wam się. A teraz żegnam się i do następnego odcinka. Pozdro!